Dzień dobry Państwu, Panie i Panowie, Państwo parlamentarzyści, wszyscy goście zaproszeni. Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa na już z kolei 19. konferencji, którą organizujemy pod hasłem, pod nazwą Europa Karpat. Tradycyjnie ta konferencja początkiem września odbywa się w ramach gościnnie w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Dziękujemy bardzo Państwu, że znaleźliście chwilę czasu i przybyli na naszą tegoroczną konferencję. Proszę Państwa, w ciągu ostatniego roku, od czasów poprzedniego spotkania w Krynicy, wiele wydarzyło się w ramach naszych form współpracy i w Polsce, i za granicą. Przypomnę Państwu zaledwie kilka ważnych z naszego punktu widzenia uroczystości. Nasza aktywność była zdominowana przede wszystkim poprzez działania związane ze współpracą w ramach Grupy Wyszehradzkiej i prezydencją Polski w tej grupie, we wszystkich aspektach, obszarach naszej aktywności. My tutaj reprezentujemy aktywność parlamentarną, ale oprócz tego kilka wydarzeń przypomnę. W styczniu w Przemyślu, w styczniu tego roku organizowaliśmy, można powiedzieć, odsłonę zimową konferencji Europa Karpat, której towarzyszyły organizowane już od wielu lat zawody. W tym roku po raz pierwszy to były pierwszy międzynarodowy puchar parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w narciarstwie alpejskim. Dzisiaj, jak pewnie Państwo będą mieli okazję doświadczyć, rozmawialiśmy z panami burmistrzami, merami, prezydentami kilku miast karpackich i być może ta idea będzie rozwijała się także i w innych państwach karpackich. W maju w Warszawie zorganizowaliśmy szczyt państw Europy Środkowej i Wschodniej z udziałem 23 przedstawicieli parlamentów. W czerwcu w Truskawcu na zaproszenie pana burmistrza Truskawca wzięliśmy udział w drugim forum regionalnym, w którym odbywały się panele poświęcone Europie Karpat. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do promocji kultury naszego regionu, a więc Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowej i Wschodniej. Objęliśmy patronatem, proszę Państwa, szereg różnych projektów artystycznych, wśród których wymienię pierwszą międzynarodową wystawę malarstwa. Nazywamy ją Wyszehrad 4 Art, for Art, ale z ambitnym planem zapraszania do niej rokrocznie twórców z innych państw Europy Środkowej. Proszę Państwa, Karpaty mają wiele ważnych atutów. Po pierwsze, łączą ponad obecnymi granicami Unii tereny, które związane są współpracą już od wielu epok, pokoleń i stuleci, a które mają strategiczne znaczenie dla funkcjonowania, dla działania całej Europy. Z geopolitycznego punktu widzenia tworzymy pewne centrum Europy. Oprócz takich państw jak Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, nasi sąsiedzi współpracują z nami, Ukraina czy państwa bałkańskie z Rumunią i Bułgarią. Po drugie, Karpaty, cały obszar geograficzny Karpat, gór i pogórzy stanowią unikatowy zasób środowiska naturalnego, które są w pewnym sensie nazywane także przez uczonych zielonym kręgosłupem Europy Środkowej i Wschodniej. Po trzecie, jest to bardzo ważny region społecznie i kulturowo. Na terenie Karpat, tych geograficznych, mieszka ponad 20 milionów ludzi, ale jeżeli obliczymy zasób ludzki mieszkańców państw karpackich,
nie tylko w ramach dorzeczy, granic dorzeczy na terenie poszczególnych państw, to doliczymy się ponad 150 milionów ludzi. Cała Europa Środkowa. Nie mówię tutaj o państwach kaukaskich, nie mówię o państwach bałtyckich i niektórych państwach bałkańskich. Proszę Państwa, to jest siła, o której powinniśmy pamiętać i z tą siłą powinniśmy mieć ambicje działać w takim kierunku, żeby być traktowani jak równi z równymi, wolni z wolnymi w całej Unii Europejskiej, w całej Europie. Proszę Państwa, specyficzką współpracy jest wielowymiarowość Europy Karpat. Pod jednym szyldem mieszczą się przedsięwzięcia, które łączy troska o zachowanie wielokulturowości, bioróżnorodności, a także o zrównoważony rozwój. To pojęcie rozumiane dwojako, równowaga między ekonomią i ekologią, ale także równomierny rozwój krajów w kategorii każdego naszego kraju, państwa i całej Europy w kategoriach polityki rozwoju. Niezmiennie angażujemy się w projekty dotyczące ochrony środowiska, w inicjatywy naukowe, w przedsięwzięcia o wymiarze społecznym i ekonomicznym, a także we współpracę stricte polityczną. O niektórych aspektach będziemy dzisiaj o tym mówić. Zależy nam również na utrzymaniu i wzmacnianiu wymiaru parlamentarnego współpracy w ramach Europy Karpat. Ten wymiar parlamentarny ma te zalety, że wychodzi ponad te ustalone już prawidła sztuki dyplomatycznej, a więc parlamentarzyści reprezentujący swoich wyborców, suwerena, naród, mogą docierać bardziej skutecznie, mogą wyznaczać pewne ścieżki, mogą sprawdzać różne formy współpracy z lepszym skutkiem, z myślą o interesie każdego z naszych państw i o dobru wspólnym. Proszę Państwa, duże nadzieje pokładamy we współpracy miast karpackich. To jest nowa inicjatywa, będziemy o niej mówić po tym najbliższym panelu, ale wydaje nam się, że będzie to forma, która powinna wzmocnić i uatrakcyjnić naszą współpracę. Zauważamy też pewną spójność w polityce zagranicznej, polskiej polityce zagranicznej, ale także państw z nami sąsiadujących, tworzących centrum Europy Środkowej i Wschodniej. Wymienię kilka przedsięwzięć. Europa Karpat, Trójmorze, znakomita inicjatywa uruchomiona przez prezydentów Chorwacji i Polski. V4, świetnie rozwijająca się współpraca Grupy Wyszehradzkiej. Szczyty parlamentarne, te, które od ubiegłego roku w Warszawie zainicjowaliśmy i które spotkały się z bardzo dobrym odzewem i poparciem. W takich dziedzinach osiągamy wyniki jak infrastruktura, jak gospodarka, energetyka czy środowisko. I z tego, proszę Państwa, wynika przekonanie, że warto zabiegać o podmiotowość całego regionu. Regionu mam tu na myśli naszą część Europy, aby wzmocnić jego znaczenie w polityce w ogóle europejskiej, ale również wzmocnić suwerenność naszych państw i żeby interesy tych państw nie były lekceważone na forum międzynarodowym. A przykładem konsekwencji i skuteczności naszych działań jest choćby przedsięwzięcie infrastrukturalne Via Carpatia, które przecież wielu z Państwa wie, że od wielu dziesiątek lat nie mogło przebić się na poziom polityki ogólnoeuropejskiej. Proszę Państwa, współpraca państw karpackich przeszła szybką drogę ewolucji. Od Zielonych Karpat z ostatniej dekady ubiegłego wieku przez konwencję karpacką, którą od początku jej istnienia popieraliśmy we wszystkich jej aspektach i formach działania, przez czerpanie z doświadczeń euroregionalnych i bardzo ciekawej współpracy samorządów, szczególnie przygranicznej współpracy oraz bardzo świetnie rozwijającej się współpracy
organizacji pozarządowych, poprzez bardzo ciekawe osiągnięcia Grupy Wyszehradzkiej, przez współpracę w takich obszarach jak promocja marki karpackiej, idea Horyzont Karpacki, czy plan strategii karpackiej, ogłoszenia strategii karpackiej, który zaczyna nabierać rzeczywiście poważnych zamiarów, czy ta idea Trójmorza, która łączy wszystkie państwa członków Unii Europejskiej, naszej części Europy, aż po szczyty środkowoeuropejskiej. Inicjatywy te wynikają z szybkich zmian społeczno-politycznych, jakie w ostatnich dekadach także w naszej części, a może i szczególnie w naszej części Europy zachodzą. Dzisiaj możemy, proszę Państwa, śmiało powiedzieć, że obecnie istnieje pilna potrzeba współdziałania w wielu płaszczyznach. Ta synergia ogólnopolityczna, jak to niektórzy mówią, bo Europa Karpat to kilkusetletnie dziedzictwo, wspólne bezpieczeństwo, niezwykłe bogactwa naturalne, o których także będziemy podczas dzisiejszej obecnej konferencji mówić i, proszę Państwa, najważniejsze, ludzie sukcesu. Za niedługo na filmie o niektórych Państwo ujrzą. Proszę Państwa, dyskutujemy o wszystkim, co ważne i aktualne, pamiętając, że najważniejszym bogactwem, nie tylko naszym, najważniejszym bogactwem Ziemi jest człowiek. Życzę owocnych obrad.